Dzisiaj gościem magazynu Fighter Filip Wolański. Cześć Filip. Cześć, witam. No zapytajmy na początek o zdrowie, bo z tego co powiedziałeś mi przed wywiadem jest coraz lepiej i możesz dzisiaj już zaczynać nawet parter. Tak. 2 dni temu dokładnie byłem na kontroli lekarskiej u mojego lekarza prowadzącego i odstawiłem już na szczęście kulę, także jest progres. Zaczynam powoli wracać na trening i mogę robić takie treningi typu na przykład jazda na rowerku stacjonarnym. No, siłownia to oczywiście cały czas robiłem ją non stop. Wracam powoli na tarczę, właśnie na parter, także takie treningi powolne będę sobie wplatał do życia codziennego, że tak powiem. Miałeś operować dłoń, ale zostawiasz to. Powiedz coś więcej. No tak, miałem mieć też w tej przerwie, kiedy złamałem nogę, miałem operować rękę, jednak wyszło tam z rezonansu, że na razie nie ma sensu tego operować, ponieważ wszystko co było jakby uszkodzone się zagoiło i nie ma co na razie tego rozgrzebywać, bo jakbym to zaczął rozgrzebywać, to nie wiadomo, czy za rok bym wrócił do sportu, bo jest tam troszeczkę rzeczy popsutych, że tak powiem. Tamten rok chyba był dla Ciebie przełomowy, teraz dostałeś nominację do odkrycia roku. Powiedz to, czy to myślisz, że to przez te 2 ostatnie walki, które zakończyły się werdyktami, czy docenili Cię jeszcze przez coś innego? Nie, wydaje mi się, że ta ciężka praca, którą wykonujemy tutaj z chłopakami w klubie, została zauważona przez ekspertów. Dziękuję oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie za tą nominację i dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali na mnie w tym głosowaniu publiczności. Naprawdę doceniam to. Jaki będzie wynik, to się okaże pewnie to w marcu, jest cała ta gala finałowa, ale już sama ta nominacja jest dla mnie dużym wyróżnieniem. No i cieszę się, że ktoś docenia tą ciężką pracę, którą wykonuję, bo te 2 walki naprawdę kosztowały mnie dużo zdrowia i dużo wysiłku. Kiedy chciałbyś wrócić do oktagonu? Mówiło się kiedyś wstępnie o maju. Jak to na dzisiaj wygląda? Tak, to jest realna data. Myślę, że połowa maja to jest realna data, ponieważ od dokładnie połowy marca mam przyzwolenie na jakby treningi już takie w pełni, tak, czyli mogę wychodzić na taki okres typowo przygotowawczy, więc myślę, że połowa maja, końcówka maja to jest realna data. Tak się będę szykował mniej więcej na ten okres. Znamy już większą część fight cardu na UFC w Krakowie. Jak Ty ocenisz te zestawienia, które dotychczas poznaliśmy? No mi się to bardzo podoba, ja jestem strasznie rozemocjonowany tym, że ta gala będzie chociażby tutaj u nas w Krakowie, bo wiadomo, to, że pierwsza w Polsce to jest jedno, ale Kraków to jest druga sprawa, że na miejscu nie trzeba będzie nigdzie jechać. No i tak, jest 5 nazwisk już, Janek, Krzysiek, Paweł Pawlak, Marcin Bandel i jeszcze ktoś jest, tak, i Daniel Omielańczuk. No także super sprawa, jak się bije, im więcej Polaków się bije na takiej gali, to wiadomo, że się to lepiej ogląda. Ja będę głośno krzyczał, także mam nadzieję, że wszyscy wyjdą z uniesionymi rękami do góry po tych walkach. A to nie jest tak, że my tutaj w Polsce się strasznie cieszymy z tego UFC w Krakowie, a dla nich to jest gala, która będzie do obejrzenia tylko na Fight Passie i prawdopodobnie większość innych ekspertów zza oceanu tej gali nie obejrzy i jest po prostu tylko tak dorzucić naszych zawodników, starego Krokopa i Polacy cieszcie się. Nie jest tak trochę, że my się tak bardzo cieszymy, że to jest to UFC i to po raz pierwszy? Znaczy, nawet gdyby tak było, to szczerze mówiąc dla nas to i tak jest super wydarzenie, także myślę, czy to eksperci tak to traktują, czy inaczej, czy będą na to rzeczywiście realnie patrzeć. Chociażby, wydaje mi się na walkę Janka na pewno, bo z Manówą walka to raczej nie będą przelewki, ciężki przeciwnik, ale na pewno do wygrania, tak? Można z nim wygrać spokojnie. A jeżeli tak będzie i to ma być tylko dla nas taki super event, to niech tak będzie nawet, bo mówię, ja się cieszę, jest to Liga Mistrzów, tak? Sportu walki, także nawet jeżeli by to miała być tylko w Polsce transmitowana gala, to i tak bym był zadowolony. Jeden z najlepszych polskich zawodników MMA, Marcin Held, rozpoczął przygotowania do następnej walki. Będzie to kolejny pojedynek w organizacji Bellator. Cały obóz przygotowawczy Polak spędzi w USA. Na razie nie wiadomo, kiedy i z kim zmierzy się Held, ale głód walki u tego zawodnika musi być wielki, bo ostatni raz pojawił się w klatce Bellatora we wrześniu ubiegłego roku. W turnieju, który wyłonić ma pretendenta do tytułu Mistrza Świata wagi superpółśredniej, weźmie udział Łukasz Maciec. Imprezę organizuje Federacja WBC oraz Al Haymon. Warto podkreślić, że obecnym posiadaczem pasa mistrzowskiego jest Floyd Mayweather Jr. W najnowszym rankingu tej organizacji polski zawodnik zajmuje wysoką 15. pozycję.